Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Na rysunkach proste K i L są równoległe. Oblicz X. No i mamy tutaj 6 podpunktów. Popatrzmy sobie na podpunkt A. Oczywiście korzystamy sobie z twierdzenia Thalesa, czyli musimy ułożyć odpowiednią proporcję. Wiemy, że proste K i L są do siebie równoległe, zatem te proporcje będą sobie równe. Co my tutaj możemy wybrać? No widzimy, że odcinek X mamy w tym miejscu, zatem musimy go ująć w naszej proporcji. No to weźmy sobie tak. Krótki na pierwszym ramieniu, czyli piątkę, do krótkiego na drugim ramieniu, czyli szóstki, ma się tak jak krótki na pierwszym ramieniu, czyli czwórka, do krótkiego na drugim ramieniu, czyli x. Otrzymujemy proporcję 5 szóstych, jest równe 4 do x. Mamy ułamki po obu stronach równania, zatem mnożymy na skos. Pierwszy skos mnożymy tam, gdzie mamy literkę, zatem 5 razy x jest równe 6 razy 4. Czyli mamy 5x jest równe 24, gubimy piątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 5, stąd x jest równe 24 podzielić na 5 to 4 całe i 4 piąte. Przechodzimy do podpunktu B, nasz rysunek wygląda w ten sposób, wiemy o tym, że proste K i L są do siebie równoległe, no zatem szukamy odpowiedniej proporcji. Odcinek x znajduje się w tym miejscu, zatem możemy skorzystać dokładnie z tej samej proporcji, czyli weźmiemy krótki z pierwszego ramienia do krótkiego z drugiego ramienia. Ma się tak jak krótki z pierwszego ramienia do krótkiego z drugiego ramienia, czyli x do 5, tak jak 5 do 4. X do 3, przepraszam, tak jak 5 do 4. No i taką proporcję rozwiązujemy. Znów mnożymy na skos. Pierwszy skos tam, gdzie mamy literę, czyli 4 razy x jest równe 5 razy 3. 4x jest równe 15. Gubimy czwórkę, to mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 4. Stąd x jest równe 15 podzielić na 4 to 3 całe i 3 czwarte. Przechodzimy do trzeciego rysunku. Tutaj x to cały ten odcinek. No dobrze, zatem możemy zrobić proporcję. Krótki na pierwszym ramieniu do krótkiego na drugim ramieniu, tak jak długi na pierwszym ramieniu do długiego na drugim ramieniu. Przy czym oczywiście ten długi odcinek będzie miał 12, ponieważ 8 plus 4 to 12. Zatem zapisujemy 6 do 8 ma się tak jak x do 12. No i rozwiązujemy to równanie, czyli mnożymy skos, w którym występuje litera, zatem 8 razy x jest równe 6 razy 12. 8x jest równe 72, gubimy ósemkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielimy obie strony równania przez 8, stąd x jest równy 9. Przechodzimy dalej, kolejny rysunek D. No i teraz popatrzmy, tutaj x mamy ukryty w tym miejscu. Wiemy, że cały długi odcinek na drugim ramieniu ma długość 15. No i jaką tutaj proporcję możemy ułożyć? Popatrzmy. Możemy wziąć krótki na pierwszym ramieniu do krótkiego na pierwszym ramieniu. Ma się tak jak krótki na drugim do krótkiego na drugim. Tylko tutaj popatrzmy. Brakuje nam tego krótkiego odcinka. Jak go można zapisać? No skoro cały odcinek ma 15, ten fragment ma x, to znaczy, że ten kawałek to 15 minus x. No i takiego zapisu użyjemy, czyli weźmiemy proporcję 2y do 3y. Ma się tak jak 15 minus x do x. No i taka proporcja jest do rozwiązania. Tutaj jak widzimy y skrócą się, więc mamy 2/3 jest równe 15 minus x przez x. Mnożymy na skos, czyli 2 razy x jest równe 3 razy w nawiasie 15 minus x. Wykonujemy mnożenie trójki przez nawias.
2x przepisujemy i tutaj mamy 3 razy 15 to 45, a 3 razy minus x to minus 3x. Przerzucam minus 3x na lewą stronę równania, zatem do obu stron równania dodaję 3x. Stąd po lewej mamy 2x plus 3x to 5x, jest równe 45. Gubimy piątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 5. Stąd x jest równy 45 podzielić na 5 to 9. Podpunkt E. Popatrzmy. X to cały ten odcinek. Mamy tutaj trójkę, siódemkę i piątkę. Zatem ułożymy sobie taką proporcję. Krótki trójka do całego odcinka, czyli do x, ma się tak jak krótki, czyli piątka, do całego, czyli do 7 plus 5, zatem 12. No i taką proporcję zapisaliśmy 3 do x, tak jak 5 do 12. Wykonujemy mnożenie na skos. Pierwsze mnożenie tam, gdzie mamy literę, czyli 5 razy x, jest równe 3 razy 12. 5x przepisujemy, 3 razy 12 to 36. Gubimy piątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 5. Stąd x jest równy 7,1 piąta. I podpunkt F, popatrzmy na rysunek. Wiemy, że cały ten odcinek ma długość 10. Tu mamy x, tu mamy y i tu mamy 2,5y. Zatem możemy ułożyć proporcje. Krótki y do całego tego odcinka, czyli y plus 2,5y to 3,5y, będzie się miał tak jak krótki, czyli x, do całego, czyli do dziesiątki. Zatem otrzymujemy y przez 3,5y jest równe x przez 10. No i tutaj popatrzmy, y możemy skrócić, zatem mamy 1 przez 3,5 jest równy x przez 10. Rozwiązujemy to równanie mnożąc na skos, czyli pierwszy skos z literą 3,5 razy x jest równy 1 razy 10. 3,5x przepisujemy, a 1 razy 10 to 10. Gubimy 3,5, to mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 3,5. Zatem otrzymujemy po lewej x jest równy 10 podzielić na 35 dziesiątych, bo to jest inaczej 3,5. Teraz pamiętamy, że dzieląc przez ułamek dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, czyli x jest równy 10, dzielenie zamieniam na mnożenie i odwracam drugi ułamek. Miałem 35 dziesiątych, więc mam 10/35. 10/35 skracamy przez 5, czyli tutaj mamy 2, a tu mamy 7. Otrzymujemy x równa się 10 razy 2/7, zatem 10 razy 2 to 20, czyli x jest równy 20/7. Wyciągamy całe, stąd x jest równy 2 całe. 2 razy 7 to 14, jak od 20 zabierzemy 14, zostanie nam 6, czyli mamy 2 całe i 6/7. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.